Hej, cześć, tu Mateusz z Max. Witam ciepło na czytaniach miesięcznych na kwiecień i tradycyjnie zobaczymy dla Was ogólną energię, co ma szansę przyjść i odejść do przyszłości w tym miesiącu, jak Wy się przedstawiacie, rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać. Dalej przejdziemy do czytania na miłość i uczucia dla singli i związkowców i później zrobimy czytanie na pracę i finanse w podobnej konfiguracji. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzenia czytań dla swoich znaków ascendentalnych również, no bo wówczas można mieć takie szersze pojęcie i większą wiedzę na temat tego, co przyniesie dany miesiąc, tydzień itd., itd. Jak obliczyć swój ascendent? W opisie pod filmem znajdziecie link do strony, gdzie można to zrobić. Wagi, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na kwiecień. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Słuchajcie, będzie to dosyć pracowity miesiąc, ale opłaca się. Co odchodzi do przeszłości? Jak Wy się przedstawiacie w tym miesiącu? Słuchajcie, pięknie, naprawdę, dlatego że pokazujecie się jako karta słońca, a macie też gdzieś tutaj dwie dziesiątki i wydaje mi się, że też będziecie osobami bardzo pomocnymi, jeśli chodzi o Waszą rodzinę, Waszych bliskich, współpracowników. Jesteście takim, mam wrażenie, ich promyczkiem, który gdzieś rozjaśnia trudne dni. Oczywiście dla osób, które rzeczywiście takie mają, w sensie z Waszych bliskich. Jaka będzie dla Was rada? I czego nie robić, czego raczej unikać w tym miesiącu? No dobrze. Całkiem nieźle się tutaj pojawiło. W sensie niezłe karty się tutaj pojawiły. No tak jak już powiedziałem wcześniej, może to być dosyć pracowity miesiąc, ale taki opłacalny, że tak powiem. Ta praca się opłaca, tylko że szczerze mówiąc, nawet nie jestem przekonany, czy to chodzi tylko i wyłącznie o pracę taką zawodową, bo czytanie na pracę i finanse będzie zaraz później. Mi się wydaje, że to jest coś związane z takim wsparciem, wspieraniem rodziny, przyjaciół, bliskich, ale to, słuchajcie, zaraz. Przejdźmy sobie do energii z przełożenia i macie tutaj kartę dwójki monet. I w sumie jest to całkiem niezła informacja, dlatego że dwójka monet jest taką dualną kartą, a wiadomo, że możecie to gdzieś kojarzyć z Waszym znakiem, z wagą. Natomiast dwójka monet tutaj ewidentnie przedstawia żonglera i ta karta sugeruje, że każdego dnia gdzieś tak naprawdę musimy podejmować decyzje, na czym się skupiamy, a co sobie totalnie odpuszczamy. I to może być na przykład, słuchajcie, konieczność odpuszczenia sobie stresowaniem się tym, na co nie macie wpływu. Na tej zasadzie, że na przykład jest jakaś trudna sytuacja w rodzinie, czy tam w pracy, i jeśli jesteście pewni lub pewne, że nie wiem, jesteście zaangażowani w 100%, robicie co możecie, pomagacie, to jest ok, ale gdzieś już tutaj rezultatem nie wolno się stresować, bo nie jest do końca on zależny od Was. Mam wrażenie, że w tym miesiącu będzie trzeba dużo wybierać, na czym się skupiać,
a co sobie zupełnie odpuścić. I to mogą być dosyć ważne decyzje, związane, tak mi się wydaje, że z rodziną lub z sytuacją zawodową. Jaka jest dla Was ogólna energia? Zobaczcie, jest to karta dziesiątki buław, a dziesiątka buław jest kartą właśnie wytężonej pracy, ale może nawet bym powiedział, że bardziej po prostu starań, nasilonych starań, dużej ambicji. Mam wrażenie, że gdzieś rzeczywiście bierzecie się do roboty, w cudzysłowie, w tym miesiącu. Gdzieś doznajecie niesamowitego przypływu energii. Bardzo dobrze. Uważajcie, żeby rzeczywiście czasami tutaj siebie nie przeceniać i żeby też spędzać trochę czasu na odpoczynku. Ale żeby przeznaczyć trochę czas na odpoczynek. Dziesiątka buław mogłaby jak najbardziej sugerować, że na swoje barki bierzecie dużo odpowiedzialności, dlatego że jesteście osobami bardzo wrażliwymi, empatycznymi, które chętnie pomagają, które chętnie wspierają. Czy to jeśli chodzi o sprawy zawodowe, czy jeśli chodzi o Waszych bliskich. A skąd mi się to wzięło? Dlatego, że zobaczcie, przychodzi do Was karta dziesiątki monet. A dziesiątka monet to jest karta ogromnej stabilizacji finansowej i wielości monet, więc gdzieś najprawdopodobniej na to nie trzeba będzie narzekać. Jest to w ogóle też karta jakiejś stabilizacji życiowej, poczucia, że to, co robicie w tym momencie, te decyzje, które podejmujecie w tym miesiącu, są rzeczywiście dla Was ważne i też świadczą o Was, jakimi jesteście ludźmi, jak Wasze życie wygląda, jakiej jakości nabiera. Dziesiątka monet, zobaczcie, to też jest w ogóle karta rodziny, bo ona przedstawia tutaj dzieci, starszyznę, jakieś tutaj psy, z tyłu zamek, tu jeszcze jest skrzynia złota i jest to gdzieś informacja, że rodzina będzie dla Was w tym miesiącu najważniejsza. Być może przyjaciele, być może po prostu bliscy, bo wiadomo, że przyjaciele i znajomi też mogą być naszą rodziną. To już w zależności od tego, jaką macie sytuację życiową. Tutaj zobaczcie, macie dwie dziesiątki i wydaje mi się, że będzie tutaj dużo pracy i wsparcia z Waszej strony dla Waszej właśnie rodziny i najbliższych. Gdzieś nawet nie jest to, że bardzo Was potrzebują, bo są jakieś straszne rzeczy, coś się dzieje, tylko gdzieś mam wrażenie, że tu jest takie w cudzysłowie przewartościowanie, czyli gdzieś nie pędzicie rzeczywiście tutaj, za karierą czy nie wiadomo czym, tylko w tym miesiącu rzeczywiście interesują Was takie przyziemne sprawy. Zawiązywanie kontaktów właśnie z bliskimi, dbanie o te kontakty z rodziną, z osobami, które Was otaczają. I teraz zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta cesarza i to jest ciekawe, bo cesarz to przedstawiciel trygonu ognia, czyli barana, lwa bądź strzelca, ale niekoniecznie, bo jest to też w ogóle osoba, która lubi rządzić, przewodzić, rozkazywać. Być może jest rzeczywiście trochę apodyktyczna i jeśli gdzieś miałyście do czynienia z tego typu osobą, to ja mam wrażenie, że w tym miesiącu jest jej ugłaskanie. Też wiecie, jak sobie odpuścić relacje z taką osobą. Powiedziałbym też, że w pewnych relacjach wy czujecie się na tyle, może nie bez, jakby to powiedzieć, słuchajcie, bo cesarz ma moc, bez wpływu na coś, ale bardziej oddajecie, to prowadzenie, powiedzmy, sile wyższej czy czemukolwiek i po prostu staracie się wykorzystać jak najwięcej z tego czasu. Wiem, że tak mogłem troszeczkę zamotać, ale na przykład, powiedzmy, że wyjeżdża ktoś za granicę do pracy na długi czas, nie będziecie się długo widzieć, więc zamiast, płakać tutaj i, stresować się, to wy po prostu jak najwięcej czasu, takiego fajnego czasu, spędzacie z tą drugą osobą. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Tutaj też w ogóle mam wrażenie,
że trzeba sobie coś odpuścić w tym miesiącu, bardzo ważnego, być może nawet dla dobra rodziny, dla dobra bliskich. I teraz zobaczcie, wy przedstawiacie się wagi na kwiecień jako karta słońca i jest to przepiękna karta, która przedstawia złotą królową na polu słoneczników. I ta karta mówi o szczęściu, o zadowoleniu, o tryskaniu optymizmem i w ogóle o dobrej energii. I mi się wydaje, że jesteście rzeczywiście takim promyczkiem w tym miesiącu dla osób, które was potrzebują, które są wam bliskie. Bo być może gdzieś w waszym otoczeniu są osoby, które, no nie wiem, czy tam w rodzinie, czy w pracy, które ostatnio mają, no nie wiem, może rzeczywiście trudniejsze momenty, albo ciężej jest, bardziej ciężko, ciężej jest im przeprocesować pewne rzeczy, a wy gdzieś jesteście tutaj właśnie takim promyczkiem. Wagi są promyczkami. Ładne czytanie, ale ogólnie jesteście w całkiem niezłej kondycji i widzę tutaj dużo zapału i chęci właśnie pomocy, starania się. Zobaczcie, co macie w Radzie, a w Radzie jest karta trójki monet. I trójka monet jest kartą, która sugerowałaby budowanie mocnych fundamentów. Nie wiem, o co tutaj chodzi, ale no, być może będziecie osobą, która scala na przykład rodzinę, bądź gdzieś zwaśnione tutaj osoby w tym miesiącu. Ta karta sugeruje, żeby rzeczywiście wrócić troszeczkę do korzeni w tym miesiącu. Częściej odwiedzać rodziców, czy tam babcie, czy wujków i tak dalej, i tak dalej. Dobrze wam to zrobi. Ta karta też w ogóle sugeruje, żeby przy tym całym obdarowywaniu innych swoją dobrą energią nie zapominać o sobie i rzeczywiście gdzieś o swoich potrzebach, przyjemnościach. Nie zapominajcie o robieniu tego, co rzeczywiście was gdzieś odmurza i was zabiera w inny świat. No, ja tak mam trochę z tarotem, ale też mam tak z czytaniem. No, w sumie z oglądaniem filmów czy seriali też, ale bardziej tarot i książki. Tak mnie właśnie odmurzają, w sensie zabierają mnie w inny świat. Słuchajcie, czego nie robić, czego unikać i jest to karta dziewiątki monet. I to jest, słuchajcie, bardzo ciekawe, bo dziewiątka monet pokazuje samowystarczalność. I to tak jakbyście, słuchajcie, mieli do czynienia z osobą, która rzeczywiście wydaje jej się czy jemu, że wszystko umie zrobić sama albo sam, że świetnie sobie ze wszystkim radzi i gdzieś może nie umie do końca się przyznać, że rzeczywiście tej pomocy potrzebuje. Nic na siłę, ale gdzieś jakoś tak wyważyć, żeby no mimo wszystko to wsparcie od was było. Dziewiątka monet tutaj, słuchajcie, sugeruje, żeby nie myśleć tylko o sobie i nie mówię, że jesteście tutaj egoistami, egoistkami, narcyzami i tak dalej. Nie. Chodzi o to, że czasami warto odpuścić coś dla dobra drugiej osoby. No, słuchajcie, ciekawy jestem, czy będzie z kimś to czytanie rezonowało, ale tutaj jest też taka rada, żeby nie unikać w ogóle towarzystwa i naprawiać jakieś relacje. Przejdźmy do czytania na miłość i uczucia. Wagi, jaka będzie dla was ogólna energia? Oho. No, słuchajcie, karta sprawiedliwości, czyli karta związana z waszym znakiem. Zobaczcie, tutaj w ogóle jest waga. Co przychodzi do singli? Ewentualnie, jak pokazuje się wasza druga połówka w związku, w jakiejś relacji. Wagi, jak wy się przedstawiacie w miłości i w uczuciach? No okej. Rada dla was.
pozwolić sobie na miłość, na uczucia, na uczuciowość, na czułości. Czego raczej nie robić, czego unikać. Słuchajcie, w ogóle wagi macie w radzie też, żeby otworzyć się na miłość. Cokolwiek to znaczy. I teraz tak, może przejdźmy od razu do czytania. Z przełożenia dla związków jest karta rycerza monet. I rycerz monet broni czegoś. No tutaj najprawdopodobniej tych pieniędzy, monet, bogactwa i tak dalej. Nie wiem, czy tutaj nie będą się rozgrywały pomiędzy wami sprawy związane właśnie z pieniędzmi, z rozliczeniami. Słuchajcie, no to też do osób, które gdzieś tam mają byłych mężów, były żony, ale rycerz monet ogólnie mógłby pokazywać osobę, która jest taka trochę skupiająca się na jednym i nie do końca umiejąca zobaczyć takiej szerszej perspektywy. I ja mam wrażenie, że możecie sobie troszeczkę w tym miesiącu, może nawet nie to, że działać pod górę, ale jeśli jedno na przykład tutaj postanowi super się starać i angażować, to drugie trochę może odpuszczać i na odwrót. No, mam wrażenie, że tutaj wypadałoby więcej czasu spędzać razem. I nie tak rutynowo jak powiedzmy zazwyczaj, tylko coś innego razem robić, żeby was połączyła jakaś wspólna pasja, cel. Tutaj w ogóle też widzę, no ten rycerz monet to jest przedstawiciel trygonu Ziemi. Byk, panna i koziorożec. Nie wiem, czy wam to coś mówi. Słuchajcie, jeśli chodzi o single, to dla was ten rycerz monet z przełożenia, jasne, może mówić o byku, pannie lub koziorożcu. Być może już jest jakaś osoba spod tego znaku, spod tego trygonu w waszym życiu. Mam wrażenie, że jest po prostu gdzieś zablokowanie pomiędzy wami. Może się przyjaźnicie, kolegujecie, albo jeszcze, no, nic się nie wydarzyło pomiędzy wami, abyście chciały, tylko, no, nie wiem, są jakieś rzeczywiście blokady. Może obawiacie się, albo się wstydzicie. Rycerz monet w każdym razie pokazuje was jako osoby, które skupiają się w tym miesiącu bardzo mocno na czymś związanym z sferą edukacji, sferą zawodową, bądź z rodziną. I przez to możecie trochę nie mieć czasu lub chęci na romanse. Zobaczcie, w ogólnej energii dla związków jest karta sprawiedliwości. Właśnie, i wychodzi gdzieś na to, że w tym miesiącu należy szukać balansu. I nie wiem, czy pamiętacie, ale w ogólnym czytaniu też tam z przełożenia była dwójka monet, czyli karta żonglowania wyborami, czyli karta balansu. I powiedziałbym, że no w tym miesiącu trzeba rzeczywiście starać się o to, żeby robić coś wspólnego razem, żebyście zapomniały o jakichś poprzednich stysjach, niesnaskach, problemach. Tutaj gdzieś czuję, że może rutyna was troszeczkę mierzić, ale to chyba z poprzedniego miesiąca. Momencik. Karta Sprawiedliwości sugeruje, że tutaj trzeba dociec sprawiedliwości i coś raz na zawsze rozwiązać i sobie wytłumaczyć w tym miesiącu. Może to być a propos pieniędzy lub rodziny drugiej osoby. Dla singli w ogólnej energii jest karta sprawiedliwości i jest to karta, która przedstawia was właśnie, wagi. Ja mam wrażenie, szczerze mówiąc, że czujecie się niesprawiedliwie potraktowani lub potraktowane przez poprzedniego partnera lub partnerkę i przez to troszeczkę teraz zamykacie się, szczerze mówiąc, na miłość, na uczucia, na randkowanie. Być może nawet już jest ktoś ciekawy w waszym otoczeniu, ale te osoby odrzucacie, albo na odwrót. Karta Sprawiedliwości mówi o tym, że macie tutaj sporo na głowie znowu i chyba nie macie rzeczywiście czasu na spotkania. Jak się pokazuje partner lub partnerka w relacji? I zobaczcie, jest to karta 8 buław, a ta karta mówi o komunikacji. O takiej konkretnej, rzeczowej, szybkiej komunikacji. Gdzieś mam wrażenie, że wasz partner lub partnerka zamiast gdzieś tutaj boczyć się i nie odzywać się do siebie, strzelać fochy, to po prostu szybko chce się skonfrontować, może nawet pokłócić, ale żeby zaraz było
Okej, no po prostu. Tutaj ktoś naprawdę pragnie rozmawiać, tłumaczyć. Też mam wrażenie, że dosyć się angażuje. No, bo tutaj ta 8 buław to jest tak bardzo dynamicznie. Jeśli chodzi o to, co przychodzi do singli, no to do singli przychodzi 8 buław, a jest to karta komunikacji. I wychodzi na to, że gdzieś być może będzie komunikacja z kimś byłym z przeszłości, ale to nie znaczy, że ten ktoś chce wracać albo że wy chcecie. Po prostu może być komunikacja, luźna informacja. Nawet się zrymowało. 8 buław też w ogóle sugeruje, że no, w tym miesiącu dużo się dzieje i czasu brak. To już wcześniej mówiłem. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że jest tutaj coś do porozmawiania, być może z tym rycerzem monet. Byk, panna lub koziorożec. Wagi, jak pokazujecie się w związkach i w relacjach? Jako król mieczy. Ewentualnie królowa mieczy, to możecie sobie jak najbardziej odwracać tę energię. No, król mieczy jest taką osobą troszeczkę chłodną i zdystansowaną, która chowa w sobie emocje i uczucia. Być może w tym miesiącu wasza druga połówka wymaga lub potrzebuje więcej czułości, której nie do końca od was dostaje, bo gdzieś ja mam wrażenie, że możecie czasami się wycofywać i stosować taką regułę niedostępności, ale w sumie z tego co widzę to działa, no bo gdzieś druga osoba się tutaj bardzo angażuje. Tylko pamiętajcie, żeby postawić w tym miesiącu na wyjaśnianie i szczere rozmowy, bo tak jak mówiłem, 8 buław i karta sprawiedliwości, coś jest do porozmawiania i wy o tym wiecie. No jeśli chodzi o single, to zobaczcie, wy jako król mieczy, czy tam królowa mieczy, ta karta mogłaby przedstawiać byłego lub byłą. Nie mówię, że chcecie tutaj nie wiadomo co z nimi robić, ale gdzieś komunikacja będzie. Jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że właśnie król mieczy jest dosyć taki zamknięty, chłodny emocjonalnie i jest to gdzieś informacja na to, że w tym miesiącu rzeczywiście możecie zamykać się na nowe osoby, na flirty, na spotkania. Być może rzeczywiście nie macie na to czasu. Tak bym zasugerował. Jeśli chodzi o radę dla związków, no to zobaczcie, macie tutaj kartę Asa Kielichów i As Kielichów mógłby sugerować, żeby godzić się, wybaczać, żeby gdzieś pozwalać zaczynać od początku i dawać komuś kolejną szansę. Mówię o trwającej obecnie relacji, ale gdzieś to oczywiście musi być okupione pewnymi zasadami, żeby no coś się nie psuło, tak jak wcześniej się psuło, jak temu zapobiec. As Kielichów ewidentnie sugeruje, żeby więcej czułości dawać partnerowi lub partnerce w kwietniu, no i w ogóle, żeby pracować nad taką cielesnością. Znaczy w sensie, że razem. Pracujcie nad cielesnością, więcej dotyku, zbliżeń i tak dalej. Jeśli chodzi o single, to zobaczcie, w radzie macie Asa Kielichów i jest to początek nowej miłości. Z jednej strony sięgnijcie po być może jakąś miłość, która może jest gdzieś w waszym otoczeniu, dla osób, które już ewentualnie kogoś znają, kogo lubią, ale nie chcą być w relacji, bądź ta osoba nie chce być. Spróbować. Taka jest rada. Rada jest też taka, żeby rzeczywiście otworzyć się na randkowanie. Przynajmniej jedna randka, jeśli rzeczywiście macie czas, przydałaby się w tym miesiącu, bo pamiętajcie, że nikt tak z siebie nie zapuka do waszych drzwi i nie zaproponuje związku. No trzeba się gdzieś tam umawiać. Czego nie robić, czego unikać dla związków? Karta Pazia Buław. No a właśnie Paź Buław jest, słuchajcie, kartą komunikacji, czyli co? Nie unikać rozmów szczerych, konkretnych. Pracujcie nad tym. Nie to, że jest jakiś foszek i machniecie ręką, a już wszystko w porządku. No nie, no trzeba porozmawiać o tym foszku. Paź Buław też mówi, żeby dzieci, osób młodszych nie wtrącać w swoje sprawy, albo nie angażować ich w swoje sprawy, albo im nie pozwólcie się wtrącać. Co wasze, to wasze. Czego unikać dla singli? Zobaczcie, no jest to Paź Buław. Paź Buław to mogłaby być komunikacja, ale tutaj w tym przypadku z byłymi. I teraz tak, żeby nie było tak, że rzeczywiście ta komunikacja będzie,
i wzbudzi to w Was jakieś takie, no nie wiem, jakąś nostalgię, jakieś wspominki, jakiś żal. Bez sensu, po co Wam to? Paź Buław sugeruje też, żeby unikać barana, lwa, strzelca. Nie wiem czemu. Single. Zwłaszcza jeśli to jest osoba młodsza lub niedojrzała emocjonalnie. Przejdźmy teraz do czytania na pracę i finanse. Jaka będzie dla Was ogólna energia w kwietniu? Dobrze. Pojawiła się znowu ta sama karta, co w czytaniu ogólnym. Co do Was przychodzi? O, świetnie, słuchajcie, wagi. Co odchodzi do przyszłości? Ideolo, naprawdę ideolo jak na razie. Same monety i do przeszłości odchodzi 5 monet. Jak Wy się przedstawiacie? No, pięknie. Ja powiem tak. Być może komuś się trafi nowa, lepsza praca. No dosłownie. Taka bardzo rozwojowa też. Tutaj też, słuchajcie, widzę dużo inwestowania pieniędzy w najbliższych, w kogoś, kogo kochacie. No nie wiem, może dziecku pomagacie na studiach w szkole albo rodzicom, komukolwiek. Rada dla Was. Oj, momencik, bo wypadła mi karta. Już jestem i wezmę tę kartę, bo pokazała się. Czego nie robić, czego raczej unikać. No, słuchajcie, znowu się pojawiły 2 dziesiątki. Ale tym razem mieczy i buław, czyli buław znowu. Powiem tak, część z Was może być tak bardzo w tym miesiącu na przykład hiperambitna, zwłaszcza w nowej pracy, że może to doprowadzić do lekkiego przemęczenia. Ja w ogóle mam wrażenie, że część z Was może próbować taką wytężoną pracą przykryć jakieś swoje emocjonalne rozterki. Być może, słuchajcie, być może. Zobaczcie, z przełożenia 10 mieczy, a 10 mieczy to karta, no, trochę poddania się, ewentualnie lenistwa. Na tej zasadzie, że na przykład jeśli ktoś wraca z urlopu, no trudno będzie się na początku wdrożyć. 10 mieczy też mogłaby właśnie sugerować jakieś przemęczenie, które mogłoby być związane z nadmierną ambicją. Ale 10 mieczy sugerowałaby, że jakieś problemy, czyli te miecze rzeczywiście, które są wbite tutaj w plecy, bardzo łatwo wyciągnąć. Wstajesz i one odpadają. Chodzi gdzieś o to, że problemów finansowych raczej tutaj szczerze nie będzie. Ale to zależy od tego, jak pieniędzmi zarządzacie. Natomiast zobaczcie, w ogólnej energii jest dla Was karta 9 monet i ta karta sugeruje właśnie samowystarczalność i umiejętność zadbania o siebie. Więc jest to gdzieś informacja, że rzeczywiście będzie, jeśli nie na zero, to na plusie. Na pewno więcej aniżeli mniej. Ta karta mówi o tym, że macie wystarczająco pieniędzy, wystarczająco środków na to, żeby żyć godnie, spokojnie i się nie martwić. Tak bym powiedział. Ta karta też w ogóle sugeruje, że jakoś bardzo dużo Wam nie potrzeba w tym miesiącu, szczerze mówiąc. Zobaczcie, przychodzi do Was karta Króla Monet, a Król Monet to, no, znowu przedstawiciel trygonu Ziemi, byk, panna lub koziorożec, ale w ogóle on mógłby być szefem, szefową, więc opłaca się rozmawiać o pieniądzach, dlatego że gdzieś dzięki temu, no, może tutaj sypnąć groszem. Król Monet też mógłby pokazywać Was jako osobę taką właśnie konkretną, zdeterminowaną, która kreatywnie działa i jest pełna pasji, dosłownie. Wiecie, że umiecie o siebie zadbać,
na siebie zarobić. Szczerze, wydaje mi się, że jeśli ktoś zaczyna nową pracę, świetnie się w niej odnajduje, ale uważajcie, żeby nie przeginać z wysiłkiem. Zobaczcie, tutaj do przeszłości odchodzi 5 monet, a jest to karta dosłownie niedostatku i braku. W tym przypadku, bo jest to czytanie na finanse, braku pieniędzy. Ale co? Ta karta odchodzi do przeszłości, więc myślę, że jest to bardzo dobra informacja, bo gdzieś najprawdopodobniej albo uzyskacie dodatkowe bądź zaległe zasilenie, albo w ogóle gdzieś tutaj będzie, tak jak już wcześniej wspomniałem, bardziej na plus aniżeli na minus. Jeśli macie zacisnąć pasa, to tylko i wyłącznie, żeby na coś sobie oszczędzić, a nie dlatego, że musicie. I teraz zobaczcie, wy przedstawiacie się jako 2 kielichów. Piękna karta, która przedstawia 2 osoby, które gdzieś kochają się, troszczą się o siebie, są dla siebie wsparciem. Ta karta mogłaby sugerować, że gdzieś wspieracie najbliższych, być może finansowo, może dzieci, może rodziców, kogokolwiek. Możecie sobie na to pozwolić, więc super. Gdzieś mam wrażenie, że taka pomoc was napełnia szczęściem. Może w ogóle osobom potrzebującym chętnie pomagacie i się dzielicie tym, co macie w tym miesiącu. Ale ta karta jak najbardziej mogłaby sugerować podpisanie jakiejś umowy i przyklepanie czegoś. W połączeniu z królem monet, czyli ewentualnie szefem lub szefową, potwierdzenie tego, że warto rozmawiać o pieniądzach i kontraktach. Zobaczcie, w Radzie macie właśnie kartę 10 buław, a ta karta właśnie sugeruje jakąś nadmierną ambicję, wysiłek, branie na swoje barki dużej odpowiedzialności. Jasne? Jeśli chcecie, super. Jeśli chcecie się wykazać, pokazać tutaj szefostwu, że coś wam się należy, ewentualnie jeśli chcecie udowodnić komuś lub sobie, to okej. Tylko nie za wszelką cenę, bo mi się wydaje, że może być tutaj groźba przemęczenia. Ale powiem szczerze, że siłę macie, ja to tutaj widzę. Tylko wypadałoby po prostu je troszeczkę zaoszczędzić. Nie brać super wielu dodatkowych zadań na swoje barki. Naprawdę. Wasze zdrowie jest ważniejsze i nawet to, żeby nawet czasami mieć troszeczkę mniej, ale czuć się lepiej. Czego nie robić, czego unikać? Karta 3 buław. Wiecie co? Jest to karta bramy i ona mogłaby mówić o podróży, na przykład służbowej. I ta karta sugeruje, żeby może sobie jakąś podróż służbową rzeczywiście odpuścić. Na przykład ta karta też sugerowałaby, żeby w tym miesiącu, nawet jeśli próbujecie, jeśli szukacie innej pracy, to wypadałoby bardziej skupić się na obecnej, dlatego że gdzieś najprawdopodobniej jest tutaj więcej do osiągnięcia. W kwietniu zmiany nie musi być. Jeśli chodzi o osoby, które naprawdę zmieniają pracę w kwietniu, wcześniej to było zaplanowane, to powiedziałbym, żeby nie chwalić się za bardzo życiem prywatnym w tym nowym miejscu pracy. Moi drodzy i moje drogie, ja wam dziękuję bardzo za uwagę i życzę fantastycznego miesiąca. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Hej, cześć i papa.